Witam w drugim odcinku przeglądania starych gazet o grach. Dzisiaj będę przeglądał PlayStation, magazyn oficjalny polski PlayStation magazyn, który już jak widzicie ma lepsze jakości okładki, tak więc nie są przynajmniej zniszczone tak jak w przypadku Playa. Przejrzyjmy sobie parę numerów tego zacnego magazynu. Tu mamy tak, magazyn numer 8 z 1998 roku, wejście Smoka Spyro the Dragon Tie na broń Sony. Czyli tematem numeru będzie pierwsza część Spyro the Dragon. Zapowiedzi, spis treści, no zawsze na początku w tym czasopiśmie był przegląd gier, jakie są na płycie demo, bo tutaj była dodawana płytka z demkami gier. To co tu mamy ciekawego? W sumie nie za wiele, powiem szczerze. Cool Award, fajne demko. Miałem pełną wersję na Vicie, PS Vicie, jak miałem PS Vita. Ale generalnie nie widzę tu nic ciekawego w tych demówkach, także dość słabo. Jakieś zapowiedzi. To jest w ogóle brytyjskie pismo i z tego co wiem, to ono było po prostu tłumaczone na polski. To nie są artykuły napisane przez polskich redaktorów, z tego co się orientuję, tylko są to tłumaczenia na język polski właśnie z pisma brytyjskiego. To jak widzę, byłem 98 rok, miałem lat 11, byłem widać podjaranym gówniarzem. Chcę to mieć. Final Fantasy VIII zapowiedź. Squella jakoś właśnie nie darzyłem sympatią od początku, nie wiem czemu. Ta postać mi nie podeszła. Może dlatego, że właśnie Clouda z 7 lubiłem, a ten jakoś tak mi średnio pasował. Więc zawsze go gdzieś tam zamazywałem. Nie bardzo go lubiłem. Typowy typ. Importowy świrys. To śmieszna taka, znaczy prześmiewcze opis takiego kolesia, co jest fanatykiem Japonii, uczy się japońskiego. Gra tylko w japońskie gry, które są krzaczkami opisane. Nie ma żadnej interakcji z ludźmi, czyli taki to no life. Tutaj mamy kącik sprzedaż wysyłkowa. 0 kosztów wysyłki, proszę bardzo. Już w tamtych czasach, w 98 ktoś oferował darmową wysyłkę. I co my tu mamy ciekawego? Patrzcie, Resident Evil 2 229 zł, masakra. Gran Turismo 1 też 229 zł. A tutaj nie ma za bardzo cen. Kontakt. To jest dział listów i to jest chyba jedyne właśnie autorskie jakby coś tutaj stworzone przez polską redakcję, czyli dział listów. Nawet adres warszawski, czyli jedynie tutaj mogli się udzielić, odpowiadając na pytania czytelników. Kim do licha jest Virgin Interactive? Odpowiadają za Command & Conquer, a zarazem Residenta 2, czyli to jest chyba wydawca, z tego co się orientuję, z Londynu. Wiele z tych firm, co kiedyś powstawało, robiło gry, to dzisiaj już nawet może nie istnieć, albo zostały wchłonięte przez większych graczy. Metal Gear Solid. Pełna rzezi, trójwymiarowa przygodówka akcji. Kogoś tu chyba poniosło, bo ta gra nie jest aż tak bardzo pełna rzezi. Bardziej taktyczna. Miało się tą gierkę. The Gates of Cain Soul River to miałem demko. Był taki pamiętny numer. W ogóle miałem więcej tych PlayStation magazynów, ale kiedyś jak kupiłem pierwszego PC-ta, to z moim kolegą się wymieniałem. On mi dawał jakieś czasopisma PC-towe, ja mu za to dawałem PlayStation magazyny. I niektóre niestety przez to straciłem, a szkoda, bo te PC-towe gazety dziś mnie już kompletnie nie interesują, a do tych wracam z sentymentem. Driver. Destruction Derby plus GTA równa się Driver. Tak powstają modele w grze, czyli poligony. Pikseloza jak cholera w tej grze była. W ogóle gra była trudna. No ale taka dość przełomowa jak na swoje czasy, tylko strasznie wyżyłowany poziom trudności. Te czasówki to były po prostu masakra.
Widzę, to są cały czas jakby wywiady z twórcami tutaj. Gitary Boxing 2 Earthworm Jim 3D. Earthworm Jim to był znany tytuł z czasów 16-bitowców, a tutaj mamy jakąś jego wersję w 3D. O Boże, nawet nie wiem, co tu jest napisane. Viper? Nie wiem, co to jest. ISS Pro. ISS to chyba jest seria, która później przemianowała się w Pro Evolution Soccer, jak się nie mylę. Czyli piłeczka nożna. Tenchu też grałem w demko. To była też trudna gra, bardzo taka skradankowa. Łatwo tu było zginąć, naprawdę łatwo. Może ktoś zwrócił uwagę, że tutaj właśnie jest dość mało treści w tym czasopiśmie, a zobaczcie, pół strony prawie zajmuje logo gry, plus jakieś tam nagłówki, a tekstu to jest 1, 2, 3 małe akapiciki tak naprawdę. Na takiej dużej stronie tekstu nie jest tu za dużo, także to nie jest tak merytorycznie bardzo bogate czasopismo. Boost a Move, czyli gierka, w którą można grać na takiej macie do tańczenia, ale można też klikać na padzie. W czasach PSX-a była moda nawet na tego typu gierki. Xenocracy. Nigdy o tym nie słyszałem. Axie, to też grałem w demo. Taka logiczna gierka, gdzie się przekręca kostki, żeby tworzyły pary takich samych cyferek i wtedy one się znikają. Czyli taka ciekawa gierka, ale nic szalowego. Bushido Blade 2. To jest bijatyczka, w której mamy bronię białą do dyspozycji. I cóż. No bijatyka jak bijatyka, ja tam nie przepadam za bijatykami. Mortal Kombat 4. Był duży hype, pamiętam, na tą grę. Wszędzie były jej zapowiedzi, i na PC-ty, i na konsolach. Temat numeru PlayStation Forum. Czyli to jest jakiś chyba wywiad z kimś i tutaj nam się już wkrada temat numeru. Spyro the Dragon, tajna broń Sony na 1998 rok. I co my tu mamy? Kolorowa, ładna graficzka. Pixeloza oczywiście, jak to na PSX-ie. No ale wygląda oczywiście sympatycznie. Gierka, trzeba przyznać, jak na PSX-a. Ale jest to tylko kolejna zapowiedź, więc nie ma oceny jeszcze. Jakiś wywiad. To jest chyba wywiad o piractwie, jak się nie mylę. Tak, FOTA, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej. Tak, to jest wywiad o piractwie. I to jest takie trochę straszenie, żeby nie przerabiać konsoli, bo się nam sfajczy, że coś tam, że będziemy ścigani, jak będziemy piracić. Takie bla bla bla. I ja powiem szczerze, że właśnie jak miałem 12 lat, to trochę się dałem nabrać na te takie ostrzeżenia i dlatego nie przerobiłem konsoli. Z perspektywy czasu to chyba jednak żałuję, bo nie ograłem niestety zbyt wiele gier. Jak ktoś słuchał moich podcastów, to wie. Tutaj mamy z kolei wywiad z jakimś z tamtych czasów, z jakimś ważnym gościem z Sony. I Abe's Exodus, czyli to jest chyba druga część Abe'a. Też zapowiedź jakaś, jakieś rysunki koncepcyjne, chyba bardzo wczesna wersja jeszcze. O, i zaczynają się recenzje. Pierwsza to Need for Speed 3 Hot Pursuit. Gierka, w którą nagrałem się bardzo dużo na PC-cie, ale nie u siebie, tylko u moich kuzynów, którzy mieli PC-ta, zanim ja jeszcze chyba nawet miałem PS-kę. No, oczywiście gra na PC-cie dużo ładniej wyglądała. PC był już z akceleratorem graficznym, więc tam było to dużo ładniejsze. Oczywiście w tamtych czasach to wydawało się wręcz fotorealistyczne, no ale dzisiaj no to już może tylko być śmieszne. I zawsze tutaj przy recenzjach są takie podane alternatywy, jakie mamy. Czyli na przykład Gran Turismo, Ridge Racer, Need for Speed 1, 2, 3. Czy inne gry z tego typu, w które warto zagrać. 8 za grafikę, 8 za grywalność, 7 za żywotność. No to tylko wyścig, nie?
Circuit Breakers. To też grałem w demo i mi się cholernie nie podobała ta gra. A jaka ocena? 9, no proszę. Także czasami nie ma się co sugerować. Lucky Look, platformóweczka 6/10. Podejrzewam, że nic szałowego. Forsaken. Pamiętam recenzję tej gry, oglądałem w multimedialnym odlocie na Polsacie, jak jeszcze Rubik prowadził ten program. Może ktoś pamięta z tamtych lat, 98, 99, multimedialny odlot. To widziałem recenzję tej gry na wersji na PC-ta i kompletnie mi się nie podobała. I grałem też demo na PSX-ie, też kompletnie mi się nie podobała ta gra. To jakaś taki space shooter z widok z pierwszej osoby. World League Soccer. Też nic ciekawego. O, World Cup 98. No to była jedna z fajniejszych piłek tamtej epoki. Z pamiętnych mistrzostw świata Francuzi mieli tego kurczaka jako maskotkę. No to była chyba taka bardzo przełomowa, można powiedzieć, gra piłkarska. 9/10. No to bym się zgodził z tak wysoką oceną. Była w tamtych czasach najlepsza piłka nożna zdecydowanie. Road Rush 3D. Jest to kolejna gra, którą pamiętam z multimedialnego odlotu i wideo recenzję w zasadzie widziałem w telewizji. Nawet mam jeszcze, chyba gdzieś na kaseta VHS ponagrywane jakieś odcinki multimedialnego odlotu. Niestety nie mam możliwości, żeby to sprawdzić. Nie mam, mam gdzieś tam magnetowid, ale nie mam w telewizorze już rozłącza. Mam tylko wyjścia cyfrowe, także nawet go nie podłączę pod telewizor. Bomberman World, czyli kolejna jakaś tam wariacja na temat Bombermana. O i tutaj nawet informacja, że demko jest na tym CD dostępne. A i tu jest zapowiedź kolejnego numeru. Co tam będzie? Gran Turismo demko, Colin, Bomberman World, Dead or Alive, Klono, a tego chyba nie miałem. A może miałem nawet? Nie wiem. VS versus. Oryginalny tytuł na grę. A tu jakieś krótkie recenzje jakichś grafików. 3/10, 3/10. Za dużo czasu nie ma im nawet co poświęcać. To platynowa seria. Też nic tu nie widzę za bardzo interesującego. Pierwsza część Raymana tylko 5/10 oceniona. I tu jakieś akcesoria. To jest ciekawe, bo tutaj jest PlayStation, a tutaj gry na Nintendo 64 w tej przegródce. A tu fajny pad. To jest taki arcade stick, jakby do bijatyk w kształcie PSX-a. Też dość ciekawy wygląd. No i tu mamy poradniczki, tipsy. PSX Fan też było taki, to był chyba taki z solucjami magazyn. I tego magazynu nigdy nie zbierałem. A tu fajna reklama Sony, kaset magnetofonowych na każdy Sony, na każdą muzykę. Hard rock z kamienia, heavy metal z metalu, disco. Taki, jak taka kula srebrzysta punk ze śmieci i techno, taka cyfrowa kasetka. Bardzo pomysłowa reklama, trzeba przyznać. I ten magazyn on kosztował bardzo drogo, jak na tamte czasy, chyba aż 22 zł. Także był to konkretny wydatek. Kolejny numer, 8 grywalnych dem. Numer 10 98 roku, czyli 2 numery się ukazał po tym przed chwilą pokazanym, też 22 zł. Temat numeru Tekken 3. Co wcale nie znaczy, że to musi być już recenzja, tak jak widzieliśmy wcześniej. Co my tu mieliśmy ciekawego na płycie. Właśnie ten Circuit Breakers, o którym wspominałem, że mi się nie podobał. Team Hospital, to było z kolei fajne. To pełną wersję grałem na PC-cie, bardzo fajna gra. A tu chyba właśnie kolejny etap mojej frustracji związanej z Finalem 7. Shit, jakby ktoś nie mógł się rozczytać. Shit, czy jakby powiedział Brytyjczyk shite. Czyli po prostu frustracja, że nie mogę mieć tej gry, więc zacząłem ją hejcić. No, byłem biednym dzieciakiem, którego nie było stać na oryginały, nawet nie miał karty pamięci, więc
Często mógł się frustrować właśnie brakiem występu do gier. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? W ogóle kiedyś miałem taki okres, że często dopisywałem jakieś swoje komentarze do czasopism i gdzieniegdzie można znaleźć właśnie jakieś moje dopiski markerem czy długopisem. Taki tandetny, nieoryginalny padzik, 129 zł, masakra. O Messiah. To ta gra też była, pamiętam, głośno zapowiadana. Chodzenie jakimś takim aniołkiem. No to pamiętam, że jakoś ta koncepcja od początku w ogóle nie trafiła do mnie. I nie wiem w sumie, czy ta gra odniosła jakiś sukces. Pamiętam, że było nie dość głośno w czasopismach branżowych, na PC-ta nawet. Future Cup LAPD. Czyli wnioskuję, że to się akcja dzieje w Los Angeles. Knockout Kings. To chyba w poprzednim numerze też o tej grze było coś. A to pamiętam, że chyba miałem demo. Nawet nie wiem jak to wypowiedzieć. Akiji? To jest jakieś takie szamańskie, nie wiadomo co. Biofreaks. To miała być taka porąbana nowa lalka, bardzo, bardzo taka kontrowersyjna, że nawet miała przebić z brutalnością Mortal Kombat 4. Dużo jest tu takich właśnie niszowych gier, o których nawet nigdy w życiu nie słyszałem. Patrzę na to i zastanawiam się, co to jest. Duke Nukem Time to Kill, to mój kolega miał tą grę w pełnej wersji. Jest to kurde taki totalna, jeśli chodzi o mechanikę gry, to jest totalna zżynka z tych starych Tomb Raiderów, czyli takie sztywne poruszanie się. Tylko, że jest to dużo, dużo więcej strzelania niż w Tomb Raiderach. Nawet jak na tamte lata, to nawet sympatyczna gierka. Motor Racer 2. Ścigi motorków są tu i ścigacze widać i crossy. Także jest różne. O, Wild 9, tak, Wild 9 inaczej mówiąc. Pamiętam, że na to mówiliśmy z kolegą Widły 9. To też miałem demko tej gry, na którejś z płytek. Taka platformóweczka 2,5D, czyli takie tła 3D dookoła, a my biegamy tylko w lewo i prawo. Tu znów jakaś rozmowa, PlayStation Forum, chyba jakiś stały dział. I tu mamy analiza Tekken 3, pełna historia najlepszej bijatyki, jaką widziała ludzkość. Tutaj mamy screen z Tekkena 2 nawet. Grafika trochę słabsza, można nawet zauważyć po screenie. Jest to wywiad po prostu w tym wypadku chyba z twórcami, z Namco. Także nie jest to jeszcze wideo, znaczy recenzja ogólnie. Tu mamy postacie, jakie pokrewieństwa je łączą, albo jakie jakieś tam porachunki mają między sobą. I tu jeszcze bardziej szczegółowe opisy postaci. Mokujin, to pamiętam, to był ten manekin, który kopiował ciosy przeciwnika. Był jeszcze Gon, taka popierdółka, mały taki dinozaurek. A i ogólnie Tekken 3 to była taka bijatyka, w którą nawet jeszcze byłem w stanie pograć. Men in Black The Game. 4/10. Jakieś totalne kupsko. Nawet nie warto się w to wgłębiać za bardzo. Tombi, o. Tombi to jest platformka 2D, w którą też grałem w demo. Nawet nie potrafiłem tego dema przejść. Łaziłem, dochodziłem gdzieś, gdzie dalej się nie dało, czy kombinowałem, bo to trzeba było niczym w Dizy na Pegasusie trzeba było coś zrobić, żeby można było dalej przejść. Przekombinowane trochę gra. Ładna, kolorowa, ale dość trudna. Spice World, czyli kolejna taneczna gra i ocena 4/10, czyli kolejny kupsztylion kolejny. Batman and Robin 6/10. Bez szału można powiedzieć. Na razie tutaj nic wielce odkrywczego w tym numerze nie ma. Treasure of the Deep. Jakieś nurkowanie w jakąś taką małą sondą czy czymś. Blast Radius kolejny space shooter, który jak widać też mi nic kompletnie nie mówi. I patrzcie, proszę Państwa, Mortal Kombat 4
Tylko 5 na 10. Czyli ta gra jednak nie była fajna. No i rzeczywiście jak ją grałem na PC-cie, też mi się nie podobała. Także duży hype, duża kampania jakby reklamowa, a gra wyszła i okazała się, że jest kupskiem. Viper, to ta gra była zapowiedzią w poprzednim numerze, a tutaj jest jej recenzja 6 na 10, czyli nic szałowego. Jakieś kolejne motorki, o które mi nic kompletnie nie mówią. Frenzy, latanie jakimś samolocikiem, aż 3 na 10, no znakomita gra. Grywalność wtórna, wiekowa, niesamowicie nudna. Po co w ogóle to recenzować w takim razie? Chyba, że nic po prostu więcej się nie ukazało w tym momencie. O, i tutaj jest na następnej płycie było co będzie. I tu właśnie Tombi wspomniane. Tu jeszcze jest, proszę Państwa, Psychon. Gierka, pełna wersja, bo to jest Netia Rose. To była gra, kurczę, taka w stylu Hotline Miami, czyli taki widok od góry, wchodzimy, rozwalamy wszystkich. Bardzo przyjemna gierka. Pamiętam, że dużo w to grałem, naprawdę. Crime Killer. Tu też grałem w demo. Taki jest się policjantem i gania przestępców, tylko się tam z nimi nie patyczkuje, tylko normalnie z rakiet się do nich nawala, ale jak widać ocena tylko 4 na 10, czyli kolejna sobitka gra. Jak widać w tym numerze nie ma za dużo wysoko ocenionych gier. Wargames, strategia jakaś 3D, tak, 3D strategia na PSX, rzadkie zjawisko. Xenocracy, kolejny Space Shooter, tylko 5 na 10, Adidas Power Soccer znów tylko 5 na 10. Nie ma Breath of Fire 3. Breath of Fire 1 i 2 to były gry ze SNES-a, 16-bitowe. I tutaj mamy trójeczkę, która też ma taką grafikę dwuwymiarową, tylko taką izometryczną już bardziej. Taką z ukosa i no tak dość stylowo wygląda, nie wygląda najgorzej. Porównanie alternatywnie, co mamy do wyboru? Final 7, Alundra, Vandal Hearts, Kingsfield, Suikoden, Diablo nawet jest wymienione. Ocena 7 na 10. Grafika Final Fantasy 7 to nie jest. No ale za żywotność 9, no bo wiadomo, Apple długa gra, więc... A tu mamy znów platynową serię. Wipeout, Ridge Racer, Taken, Alien Trilogy, Need for Speed 1. To jaki dziwaczny pad, jakiś taki kurde szeroki, cieniutki, dziwne. Naprawdę dziwne. Kody, tipsy, archiwalne numery, ten miałem. Zresztą nieważne. No i znów ta sama reklama na końcu. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będzie numer 7, czyli teraz cofamy się o miesiąc względem tego pierwszego, który pokazałem. Numer 7 z 1998 roku. I co mamy w numerze 7? Zademówki Motorhead, wyścigówka Z. To też to jest taka strategia, coś taka trudno mi było ogarnąć, o co w niej chodzi, powiem szczerze. Czyli nic szałowego. Zapowiedzi. Orient Express, czyli co tam słychać w Japonii. Tutaj kim jest EA? No to EA no to jest taka firma, która na wszystkim by chciała zarabiać kasę, nie? Proste. V2000 chyba już też później była ta recenzja. Ninja Shadow of Darkness, grałem w demo. Nie była to zbyt fajna gra, bez szału, powiem szczerze. A tu maleńka zapowiedź Spyro, totalnie, tylko 2 małe akapity. Parasite Eve. Ta gra to z tego co się orientuję, to nie wyszła ona w Europie, ale mogę się mylić. Tombi, kolejna zapowiedź. Czyli jak widzicie, trochę się powtarzają te tematy, bo to już w poprzednich numerach było coś na ten temat. Czyli tak jakby tak dużo tych gier się nie ukazywało. Proszę, Forsaken znowu, tam była recenzja wcześniej. Znaczy później, no bo to teraz się cofnęliśmy trochę z tym numerem. Psygnosis, czyli historia jakby firmy. To oni wydali Alundrę, moją ulubioną, jedną z moich ulubionych gier.
na PSX-a, ale to chyba nie ma nic na ten temat. Kolejny wywiad z jakimś twórcą z Sony. Tu widzę, że chyba jakichś stron brakuje. Tak, to nawet wielu. Bo mamy 36, a później od razu 49, czyli coś tu się zadziało w środku tego numeru. Warhammer, proszę, proszę. Taka strategia. Dość kultowa, bym powiedział. Znaczy nigdy nie grałem żadnego Warhammera, ale wiem, że ta seria jest bardzo popularna na świecie. Gex 3. W tym Gexie to też było głośno swego czasu, pamiętam, na PC-cie nawet. Chyba miałem jakiś numer Secret Service też z tym Gexem na okładce. Czyli taka jakby nową maskotkę chcieli zrobić. 8/10, czyli chyba całkiem przyzwoita gierka to była. Motorhead to demko tutaj właśnie na płycie w tym magazynie chyba. Jakie tam arcade'owe wyścigi, nawet niezłe. Zresztą 8/10 jak widać, czyli faktycznie niezłe. Pitfall 3D, jak ktoś pamięta, Pitfall to była klasyczna gra z Atari 2600. Tu mamy jakieś odcinanie kuponów od tej gry w postaci trójwymiarowego tytułu Dead or Alive, czyli pierwsza taka gra, gdzie bohaterki machają cyckami. Cool World. To była fajna gierka, taka logiczna, gdzie się taką piłką plażową turlało po takich różnych klockach, zbierało się tam kluczyki i jak się zebrało wszystkie, to się wskakiwał w jakiś tam portal i potem był kolejny level, kolejny, to na PS Vicie to miałem kupione, ale nie przeszedłem całego. Wild Arms, czyli kolejna gra RPG. Jak widać grafika taka trochę nieznacznie tylko lepsza od 16-bitowców. Dość przestarzała, można by powiedzieć. I cóż dalej? Premier Manager, czyli menadżer piłkarski, to gatunek, którego kompletnie nie rozumiem. A tu mamy pierwszą część Diablo. Ten roleplay był olbrzymim sukcesem na PC-tach. Ale czy chłopcy z firmy Blizzard są w stanie konkurować z japońskimi producentami na PSX? No cóż. Grafika. Niska rozdzielczość psuje efekt. A jaką byście chcieli rozdzielczość na szaraku, panowie? Nie grałem w to nigdy na PSX, grałem w to na PC-cie, ale nie przeszedłem chyba całego. Ghost in the Shell, czyli gra teraz bazująca na anime japońskim, takim dość znanym. Też był film w ostatnich latach, Ghost in the Shell, chyba z tą Scarlett Johansson w roli głównej. A tu co dalej mamy? Battle Arena Toshiden miałem pożyczone. Właśnie, jak robiłem mój podcast o PSX-ie, gdzie właśnie mówiłem, że od kolegi pożyczałem Command & Conquer i że to była jego jedyna gra na PSX, to jeszcze mi się przypomniało właśnie teraz, że on miał jeszcze Battle Arena Toshiden 2 i tą grę też mi pożyczał. Ale to bijatyka, dlatego o tym zapomniałem, bo jakoś nigdy nie byłem fanem bijatyk. A tu proszę bardzo, jaki pad, kurczę, normalnie rozpinasz i masz jak od Wii normalnie. Nunchak i ten Wilot wyprzedzili swoje czasy, można powiedzieć. Kodziki i znów ta sama reklama z kasetkami. Dobra, kolejny numer za nami. Teraz, co nam się teraz tutaj może trafić? 12 numer grudniowy, również z 1998 roku. GT Interactive Software, Duke Nukem 3D, Doom, za te między innymi gry odpowiadała ta firma. Tutaj jak widzicie nie jest to tak bardzo bogate w treści, bardziej merytorycznie. Dużo jest screenów, fajnie, ale recenzje są takie dość ubogie w treści. Tomb Raider 3. Najdroższa gra, jaką miałem, można powiedzieć, w życiu. Najdroższy to był Just Cause 3, za którego dałem 239 zł. Tomb Raider kosztował 219, ale biorąc pod uwagę ceny i zarobki z tamtych lat, to jednak była najdroższa gra w moim życiu.
A czy najlepsza? No to zdecydowanie nie. Chociaż była fajna, ale do najlepszej to jej bardzo dużo brakuje. Kurde, to dużo tak bardzo niszowych gier, że nawet nie jestem w stanie nic powiedzieć na ich temat. Dużo też widzicie wywiadów z jakimiś kolesiami w ogóle z branży, którzy są nam nieznani. A tutaj wymyślone gry, czyli jakieś takie, chyba był jakiś konkurs, żeby wymyśleć jakiś dziwny motyw na grę. Nic ciekawego. Czy oczywiście czytałem to wszystko lata temu. Od deski do deski. Ale teraz nie ma się co zagłębiać w takie pierdoły. Formuła 1, 7/10. To gatunek zupełnie nie dla mnie. Z wyścigówek to lubię tylko takie arcade'ówki w stylu Need for Speed. Boost a Groove, czyli to jest kolejna gra taneczna. Nie wiem, czy wcześniej nawet nie było jej zapowiedzi w poprzednim którymś numerze. Dość wysoko oceniona gra. Duke Nukem Time to Kill znowu się pojawia. To już chyba w formie recenzji tutaj tym razem. Co on tam dostanie? No zobaczmy. Grywalność. Małżeństwo Tomb Raidera z Doomem. Tak jak powiedziałem wcześniej, gra mechanicznie to był dosłownie Tomb Raider, tylko że z dużo większą ilością strzelania. Ale oceniony bardzo wysoko, bo 9/10 dostał. G. Darius, czyli to szmaps. Taki. Chyba grałem w demko też tej gry. Takie gry to zawsze były sympatyczne. A tu z kolei Command & Conquer Retaliation, czyli jest to strategia z serii Command & Conquer. Jest to jakby samodzielny dodatek do Red Alerta 1 i są potwornie trudne. Także to gra jest, no kurczę, można powiedzieć, że prawie nie do przejścia. Niektóre misje są cholernie trudne, naprawdę, ale fajne. No i jest też opcja skirmish, czyli można sobie było tutaj grać tak z komputerowym przeciwnikiem, nie na misję, tylko na takie pojedynki. O, tutaj jest nawet punkt 4. Misje dzielą się na trudne, bardzo trudne i niemożliwe do wykonania. Czyli tak jak powiedziałem, gra jest cholernie ciężka. WWF Warzone. Mi się wydaje, że w ogóle wrestlingi to na PSX był dość popularny gatunek. Grałem co najmniej kilka różnych takich gier, oczywiście głównie w dema. Także wydaje mi się, że było trochę tych gier. A tutaj ten Ninja właśnie, co był w zapowiedzi wcześniej. Tylko 6/10, jakoś tak bez szału. R-Type, czyli kolejny szmaps. 8/10, takie gry to są zawsze mile widziane. Biofreaks, czyli ta właśnie, co wcześniej też pokazana już bijatyka z takimi świrami, dość brutalna. Taka jakby odpowiedź na Mortal Kombat 4 i nawet wyżej ocenione zostało. A tu z kolei jakaś gówniana gierka 4/10. San Francisco Rush. Azure Dreams, czyli chyba to jest kolejny RPG. Dostał 7/10. Nic mi kompletnie ta gra nie mówi. Jak wiele gier z tego czasopisma. Tak to jest, jak się pisze tylko o jednej konsoli. A wtedy gry nie wychodziły w takich ilościach jak dzisiaj, więc można temat łatwo wyczerpać albo pisać właśnie o takich gównianych gierkach, o których nikt kompletnie nie słyszał i nikt nawet by nie chciał mnie zagrać. I znowu cheaty. Wielka promocja, prenumeraty, gra za darmo. Każdy, kto zamówi roczną 12 numerów prenumeratę, otrzyma jedną z następujących gier. Na blankiecie zaznaczyć, którą grę wybieramy. No z tych tutaj pokazanych, to ja bym wybrał albo Need for Speed'a 3, albo Diablo, albo Team Hospital. Resztę to nawet mi kompletnie nic nie mówi, szczerze mówiąc. Ale jakbym miał wybrać z tych trzech, to chyba Need for Speed'a. A potem Diablo, potem Team Hospital. I tak dojechaliśmy do końca kolejnego numeru.
by sięgnąć dalej. O, tu będzie z kolei pierwszy taki numer, który nie ma okładki. Sam mu trochę dorobiłem. To jest w ogóle ciekawe z tym numerem, bo on ma jakieś wady fabryczne. Są tu tak strony randomowo jakoś poszywane. Tu widzicie w ogóle całkowicie w rozsypce to jest. Mam tu taśmą posklejane to wszystko. Ale jest to dość wartościowy numer i zaraz się przekonacie dlaczego. Premier Manager, nic ciekawego. Fifth Element, piąty element. Grała na podstawie głośnego filmu z Milą Jovovich i Bruce'em Willisem. Broken Sword 2. Grałem w demo tej gry, taki point and click przygodóweczka. Co my tu mamy? Chciałem dotrzeć do tego, co mnie interesuje. A tutaj Red Alerta zapowiedź. Też kultowa dla mnie gierka. Świąteczny przewodnik. W ogóle to jakoś tak... Nie no, na razie idziemy ok. Ale później coś się posypie ze stronami. Co warto kupić na święta? Także tutaj tak jest jednym słowem, żeby zachęcić ewentualnego nabywcę. Bardzo fajna koncepcja mi się wydaje. Że każdy może znaleźć coś dla siebie właśnie dzięki temu. Fajny pomysł, żeby tak jednym słowem zachęcić w okresie przedświątecznym do zakupu czegoś tam konkretnego. O i tu zaczyna się coś gramolić, no chyba. Zaraz. Total NBA 8/10. Koszykówka. Nie lubię koszykówki, nie jest to sport dla mnie. Gran Turismo 1. Recenzja. Pewnie będzie dyszka. Będzie dyszka? Oczywiście. 10/10. Grafika 10. Najlepszy jest ten opis. Arcydzieło. Niemal dorównuje rzeczywistości. Tak. Rzeczywiście. Ja pierdzielę, no zaraz na mnie wyjedzie ten samochód. Wygląda tak realistycznie, że szok. To jest zabawne, jak właśnie kiedyś ludzkie oko inaczej rejestrowało tą grafikę, a dzisiaj jest ona dla nas taka totalnie słaba. Szybko się człowiek do dobrego przyzwyczaja. HD, potem 4K i niestety, no te stare gry to już wydają się słabiutkie. Final Fantasy Tactics. Jest to niby recenzja gry, ale ona chyba nie wyszła w Europie w ogóle, ta gra. To jest zapowiedź tej gry. Tak, mi się wydaje, że ona nie wyszła w Europie. A tu mamy... No właśnie, to jest coś popierdzielone ze stronami, bo tu jest strona 38, tu jest 41. Znaczy coś tutaj się zadziało. Recenzja Tomb Raider 2, 10/10. Grafika 10, dźwięk 10, żywotność 10, grywalność 9, prezentacja. Ciekawe, czym się różni grafika od prezentacji. Jestem bardzo ciekawy, nie wiem, jak oni to rozdzielają. O, i to jest temat numeru. Dla mnie Final Fantasy 7. To jest fajny opis. To nie gra wideo, to alternatywne życie. Sięgnij po najnowszą historię Squaresoftu, a odkryjesz, że rzeczywistość w porównaniu z Final Fantasy 7 zasługuje na marne 7/10. Tak, to jedna chyba z największych gier tamtej epoki. I chyba jedna z najlepszych. No chyba możliwe, że nawet najlepsza gra na PSX-a. To jest tutorial, nie wiem, jak ktoś grał Finala, to będzie kojarzył taki motyw. Tam trzeba było uratować z burdelu tą Aeris bodajże, czy Tifa i Aeris. I w tym celu Cloud musiał się przebrać za babę i zgłosić się do takiego właśnie Alfonsa. I tu jest tutorial, co trzeba zrobić, że trzeba kupić ciuchy, fryzurę zrobić, tak dalej, i tak dalej. I są strzałeczki. I mój kolega właśnie, który grał w Finala wielokrotnie, obejrzał właśnie ten poradnik tutaj i powiedział, że on jest błędny. Że tu się pomylili, że nie te drzwi wskazali, czy coś tam i że idąc według tego, to by się tego nie zrobiło. Także ciekawostka. Jest to dość, widać, duża recenzja, bo
6, 2, 4, 6 stron i ocena jest oczywiście 10 na 10. Nie mogło być inaczej. Ale dziwne, za oryginalność jedynie 7. Przecież mi się wydaje, że Final 7 by dość oryginalną miał. Oryginalną fabułę. No ale nie wiem. Mało ważne. Przegląd gierek na PSX to jest fajne. Jeden screen i dosłownie 1-2 zdania na temat gry. Przykładowo Command & Conquer. Strategia wojenna, świetna konwersja PC-owego hiciora. Make War Not Love 9 na 10. Coś jeszcze ciekawego tutaj wpadnie w oczy. Dobra, zobaczymy na kolejnej stronie. Fajny taki motyw, że jest jeden screening i króciutki bardzo opisik Doom. Jadka 3D, klasyczna gra, która dużo zyskała przez konwersję na PlayStation. 9 na 10. Okej. A z tej strony, czy coś ciekawego mi się rzuci w oko? Ridge Racer. Wspaniała gra zręcznościowa, doskonałe wyważenie grafiki i grywalności. 9 na 10. Okej. No i tu mi się kończy gazetka. Ostatnia strona, jak widać, nie ma okładki. Taki dość porypany numer. Ale to nic nie szkodzi. Teraz czas się przenieść troszkę w przyszłość. Mamy tu numer 8 z 1999 roku. Czyli jesteśmy już praktycznie rok do przodu. Cena nadal 22 zł. I jedziemy. Miałem kiedyś taki program Szara Strefa, płytkę demo z tego magazynu pokazywałem właśnie w tamtym programie. Siphon Filter, najfajniejsze demko na płycie. Bloody Roar pokazywałem, Colina pokazywałem. Jakby ktoś chciał sprawdzić, jak ta płyta demo się prezentuje, to wpiszcie sobie na moim kanale Szara Strefa Eurodemo 47. Dobra. Jedzie. Co my tu mamy ciekawego? Orient Express. Teraz o Nemco, czyli o twórcy Tekkena. Trochę słów o Crash Team Racing. Wywiad taki z twórcami, czyli jeszcze przed premierą tej gry. Ładne screeny, ładna grafika. Gra mi tyłka nie urwała, wolę jednak Mario Karta. Urban Chaos to też... Pamiętam, że też jakby trochę głośno było przed premierą tej gry, a później chyba jakoś słuch o niej zaginął. Dino Crisis, to też grałem w demo, nie umiałem go przejść, zawsze mnie T-Rex zabijał. To taki Resident Evil w wersji z dinozaurami. O, ten T-Rex zawsze mnie w demku pożerał, nie umiałem tego. To był jakiś taki jakby quick time event czy coś. Ja nie mogłem go rozkminić. Metal Gear VR Missions, czyli takie misje w wirtualnej rzeczywistości. Bardzo sympatyczna sprawa. Na PC-cie w to grałem, podobało mi się. Oczywiście dzisiaj nie byłbym w stanie już to grać. 40 Wings. To też pamiętam, się jarali tą grą. Tak, kolejna platformówka 3D, Carmageddon. Czyli brutalna samochodówka, gdzie się rozjeżdża ludzi. W wersji chyba na Nintendo 64 to się chyba rozjeżdżało nie ludzi, tylko zombiaki. I kolejny wywiad z jakimś koleżką z branży. V-Rally 2. To jest chyba już recenzja, grałem w demo. Fajna, ładna gierka, bardzo ładna grafika jak na Szaraka. I pewnie będzie 10 na 10 obstawiam, nie? No oczywiście, 10 na 10. Bardzo się pamiętam jarali w tym magazynie tą grą. Może i słusznie, no, gra była spoko. Ape Escape to z kolei miałem demo, ale nie mogłem w nie pograć za bardzo, bo ta gra wymagała DualShocka, bo to się poruszało tylko gałkami, a nie krzyżakiem, a ja nie miałem DualShocka, miałem zwykły kontroler. Gra bardzo wysoko oceniona, 9 na 10. A o Kroku to też było swego czasu dość głośno, chyba ze sprawą właśnie takich reklam. Pamiętam, że jedynkę kiedyś chciałem sobie kupić, już prawie to zrobiłem, ale później PC-ta kupiłem czy dostałem od rodziców i zrezygnowałem z tego pomysłu. Ale później w tego Kroka grałem na PC-cie i w ogóle mi się nie podobało. Słabiutkie to było.
Siphon Filter 7/10. Moim zdaniem mogłoby dostać więcej, bo to była rewelacyjna gra. Bardzo fajna. Jest ten krok 8/10, a to jest 2. Ja mówię o 1, tak? 1 grałem. 1 mi się nie podobała. Grand Theft Auto London 1969. Grafika bardzo nisko oceniona, tylko na 4, ale sama gra na 7. Także całkiem. O, i tutaj Need for Speed Road Challenge. To jest po prostu Need for Speed 4. Inaczej nazwany na PSX-ie. Na PC to się nazywało Need for Speed chyba 4 właśnie. Pamiętam, że bardzo chciałem mieć tą grę. Ona wtedy 200 zł kosztowała. Pamiętam, że chciałem od kuzyna pożyczyć pieniądze, nie chciał mi pożyczyć. To chciałem, nie wiem, sprzedać coś tam, jakieś różne rzeczy, co miałem, ale też nie chciał, za cholerę nie chciał się zgodzić i nigdy nie miałem tej gry. Później na PC w nią grałem, ale na PSX niestety się nie udało. Tak jak zazwyczaj, no zresztą. Puma Street Soccer 3/10, Big Air 4/10, jakiś totalny krapska, Asterix 3/10, słabiutko. Tenis Anna Kurnikowa, ale to widać taki tenis trochę na wesoło, postacie takie trochę karykaturalne, a tą babkę to kojarzę chyba tylko z reklam dezodorantów. Rampage 2 5/10. Rampage to była gra chyba z NES-a nawet, taka, że się właśnie budynki niszczyło. Tutaj widać, że chcieli odciąć kupony, także nie wyszło za bardzo. 5/10, a tu jaka super gierka. Sportscar GT 2/10. Bez nadzieja 2. Super gra, w ogóle szkoda strony na recenzję. No, z drugiej strony lepiej ostrzec kogoś, niż mógłby się w taką kupę wpakować. W ogóle dużo w tym czasopiśmie jest nisko ocenionych gierek. No ale może to i dobrze, no bo dzięki temu ludzie zostali ostrzeżeni, żeby tego nie kupić. Dobra, dojechaliśmy do końca. I możemy sięgnąć po kolejny numer. Ten jest z listopada 1999 roku i cena już poszła troszkę do góry, bo kosztuje 24 zł. Quake 2, temat numeru. Recenzja plus demo Final Fantasy VIII to jest oczywiście kłamstwo, bo tu nie ma dema na tej płycie, a jedynie filmik, wideo, w którym nie da się grać. A tak to są fajne demka Lego Racers, Wipeouta 3, takiego No Fear Downhill Mountain Biking, takiej jazdy na rowerku górskim. Czyli ogólnie tak nastawione na wyścigi, bo tak poza tym to nic ciekawego w tym numerze nie było niestety na płytkach demo. I jedziemy. Co my tu mamy ciekawego? Tu już jakieś wzmianki, proszę bardzo, na temat PlayStation 2. Już jakieś zapowiedzi z PlayStation 2. Jest nawet już pokazane, jak konsola wygląda. Także wchodzimy powoli już w nowy świat, nową generację. 5. chyba, tak? 5, nie, 4, 5, 6 chyba generację, jak się nie mylę. Unreal tu jest właśnie pokazany na PS2. Co my tu mamy? Breath of Fire 4. To już chyba tylko w Japonii się ukazało. Dział z listami. O, co to jest? Tylko proszę się nie śmiać. Manga. Manga to specyficzny styl grafiki, głównie komiksowej, powstały w Japonii. Wielkie oczy, małe nosy, te sprawy. O, prosta odpowiedź. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? Kolejne jakieś wyścigi Formuły pierwszej, nic dla mnie. Army Man. Star Trek Smurfy, nic ciekawego. Tomb Raider 4. The Last Revelations. Grałem w demo, bardzo fajne było. O dziwo nawet grafika była ciut lepsza niż w Tomb Raiderze 3. Nie sądziłem, że
Da się to jeszcze poprawić na PSX-ie. Po prostu model postaci Lary był trochę mniej kanciasty, może przez to wydawało się, że grafika jest lepsza. Mission Impossible to też grałem demo, nawet nie umiałem go przejść. Strasznie porąbana gra, trudna. Championship Motocross też grałem w demo, to było z kolei bardzo przyjemna gierka. Też w szarej strefie możecie obejrzeć u mnie na starym którymś tam filmiku, jak w to gram. Fighting Force 2 też demko było, też grane. To była gra bez szału, totalnie bez szału. Spyro 2. I grafika nawet wydaje się ładniejsza niż w jedynce. Ronin Blade. Kolejne gry, które nic mi kompletnie nie mówią. A to co? Gry, w których są małpy. Ape Escape. Nie wiem, skąd przyszedł do głowy taki w ogóle pomysł, żeby zrobić taki artykuł, zestawienie gier, gdzie są małpy. No ale okej. FIFA 2000, no to grałem na PC dużo w pełną wersję, a na PSX-ie tylko w demo. Też bardzo fajna piłeczka to była. O, a tu mamy ceny. O, Shadow Man. Kiedyś chciałem mieć tą grę, nie wiem dlaczego, chyba na podstawie właśnie jakiejś recenzji czy zapowiedzi. Na szczęście tego nie kupiłem, bo to podobno kupsko było. Final Fantasy VII, to już w platynowej edycji, 119 zł. Także takie ceny, 99 rok. Quake 2, recenzja. Fani multiplayerów, miejcie się na baczności, oto najlepsze tego typu tytuł na PlayStation. Nigdy dotąd przyjaźń nie była tak zagrożona. W sensie, że będziecie się kłócić o to, że wiecie, jak się pozabijacie, to 10/10. Grafika, jak dziewczyna Bonda, piękna i niebezpieczna. Grywalność. Dziękujmy Bogu, że poza grą posiadanie broni jest zabronione. Żywotność z kilkoma kumplami i multitapem nieskończona. Pamiętam, jak z Matim graliśmy w to na multi. Na 2 oczywiście tylko. To było przyjemnie. Final Fantasy VIII. I tutaj mamy pewnie też dyszkę. Oczywiście, że markerem zamalowałem całego Squella. Nie lubiłem gościa. No. Byłem jakiś fanem Clouda z 7 i Squell jakoś mnie odrzucał, nie wiem czemu. Może taki miał dość kobiece rysy twarzy, nie? Może to mi się nie spodobało w nim. W każdym razie no, odrzucał mnie ten typ. Zawsze nie mogłem przepuścić okazji, żeby go pomazać markerem. Dino Crisis. Pewnie też wysoka ocena 8. A tu widzę, że coś kombinowałem, bo jest powycinana strona. Chyba robiłem tu sobie okładkę na piracką wersję tej gry na PC-ta, czyli na Metal Gear VR Missions w tamtych czasach. Sledstorm, to też miałem demko, to były wyścigi skuterów. Pamiętam, że najfajniejsze co było w tej grze, to że tam w czasie jazdy leciała nam piosenka Roba Zombiego Dragula. To była taka bardzo fajna, taka hard rockowa piosenka. Kolejny menadżer piłkarski wysoko oceniony, czyli chyba dobry, nie wiem, bo nie wypowiem się, bo się nie znam. King's Adventure to była taka też przygodowa gierka, taka trochę z questami, z fabułą. Miałem demko tej gry też, właśnie przechodziłem to demko, fajne to było, przyjemna gierka, dość taka, trzeba było się pilnować, bo łatwo było zginąć, ale można było się jej nauczyć, nie była zła gierka. Łowienie rybek i tutaj jakieś kuleczki, nic ciekawego. Hot Wheels, czyli wyścigi rosoraczków. MTV Sports Snowboarding, to też miałem demko. Też fajny snowboard, chyba nawet bardziej taki dynamiczny niż Cool Boulders. Nawet porównane do Cool Boulders. Shaolin, czyli jakieś nawalanka. Solucja do Silent Hilla, jak go przejść. Przyda się, no bo Silent Hill to była dość zagmatwana gierka. Dość długa ta solucja, może nawet całą grę. Jakieś gadżety. Znów reklama Kroka. O i tutaj kolejny sklepik. Medevil 139 zł, Spyro 1 139 zł, Crash 3 139 zł, Driver 209, Final 7 109. Atrakcyjna cena.
dość. Chroń siebie. Że co to reklamuje, że niby taki długi kabel od słuchawek, czy co? Dobra. I zostaje nam ostatni numer, jaki mi się uchował w mojej kolekcji. Tak jak powiedziałem, część numerów, jakie miałem, powymieniałem się z kolegą na jakieś czasopisma pecetowe. Już ich nie mam. To jest ostatni w ogóle numer PlayStation magazynu, jaki kiedykolwiek kupiłem. Kupiłem go chyba tylko ze względu na recenzję Tony Hawk'a 2. Jest to numer z maja 2000 roku z 24 zł. I tu już widać dział, znaczy reklama jest bardziej taka rozbudowana niż tych poprzednich. Game Boy Color za 299 zł. Całkiem fajna cena. Dreamcast 1200. Czyli dość drogo bym powiedział. Co my tutaj mamy? Demka Micromaniacs. O, Demolition Racer. To była bardzo przyjemna gra. W demko się grało ostro. A tu już premiera PS2 w Japonii. Jest tutaj właśnie zdjęcie, że ludzie koczowali pod sklepami wcześniej, czekali na premierę. W pierwszy weekend sprzedało się 980 000 sztuk. PS2 elegancko. Final Fantasy 9 zapowiedź. Ta gra bardzo późno się właśnie ukazała. Już wtedy nie grałem w ogóle na PSX, jak ona się ukazała. Zapowiedzi. Listy. Konkurs Team Parkour. Chyba brałem nawet w nim udział, ale niestety nie wygrałem. Abym się ucieszył, jakbym grę Team Parkour wygrał. Ale niestety nie udało się. Kolejne gry, które kompletnie nic mi nie mówią, więc szybko to przelecimy. Tenku 2, czyli takie samurajskie gówno. No chyba, że ktoś lubił, to sorry, nie chcę nikogo obrażać, ale dla mnie to było słabe. Chociaż tylko w demko grałem. Euro 2000. Też grałem tylko w demko. Test Drive 6. Alundra 2. Przeniesiona w 3D. Dla mnie to było totalne bluźnierstwo. Jedynka to była jedna z moich ulubionych gier, a dwójkę niestety schrzanili. Tutaj jakiś wywiad chyba z koleżką był ze Squaresoftu. W ogóle tutaj pokazane gry ze Squaresoftu, które nawet się w Europie nigdy nie ukazały. Parasite Eve 2. Gorączka PS2, czyli tu wywiad jest na temat przyszłości. Kolejny screen, znaczy taki sam w sumie jak w poprzednim czasopiśmie z Unreala. Ceny. Crash Team Racing 189 zł, Medal of Honor 199 zł, Pac-Man World, fajna gierka to była 189 zł, a Metal Gear Solid tylko 80, bo to są te VR Missions, czyli to jest dodatek, dlatego taki tani jest. Game Boy jeszcze taniej, 289 zł. Fajnie. A po 229 gry na Dreamcasta. Tu mamy Tony Hawk'a 2, ale tu chyba właśnie też robiłem sobie okładkę do kopii zapasowej, więc wyciąłem tu coś. Tak to było, jak człowiek nie miał PC-ta ani drukarki, to musiał robić takie brutalne okładki wycinankowe. Tony Hawk, to jest chyba zapowiedź tylko tego Tony Hawk'a, a nie recenzja. No ale wiadomo, że ta gra to pewnie 9 aut co najmniej, albo nawet dyszkę by dostała, bo to jest rewelacyjna gierka. Bishi Bashi Special, jakaś point and clickowa chyba, czy tam jak to się mówi, Street Skater 8/10, jakaś skate'owa fajna gierka. Kolejna jakaś gra, która kompletnie nic mi nie mówi. Za nią dwie kolejne F1, tym razem 2000. Czym on się różni od 9.9, to ciężko mi powiedzieć. A tu już w ogóle krótkie recenzje, po co się właśnie rozpędzać z tekstem, jak wystarczy 3/10 opisać to w jednym akapicie. Po co marnować papier na opisywanie słabych gier. Jackie Chan Simulator. Tombi 2, no to w jedynkę tylko grałem, dwójkę nie grałem. I tak zbliżamy się do końca.
I tu jeszcze jest bogaty sklepik. Nieoryginalny joypad, jakaś podróbka kontrolera 35 zł, a oryginalny 79, czyli ponad 2 razy drożej. Oryginalny DualShock 129 zł, karta pamięci oryginalna 79 zł. Gry Gran Turismo 2 199, nowości na ogół po 199 zł, Final 8, Spyro 2, Toy Story 2, Tomorrow Never Die to miałem, tylko rzeczywiście jak to za kilkadziesiąt złotych, nie za taką kwotę. A tu z kolei klasyki po 99 na ogół, Final 7, Tekken 3, Gran Turismo 1, więc tak się prezentują te magazyny. Oficjalny polski PlayStation magazyn. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę i cześć.